Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego 2017 roku. Dzisiaj będzie podsumowanie minionych 12 miesięcy. Podsumowanie oczywiście kosmetyczne, głównie kolorowe, czyli będzie bardzo przyjemny odcinek. Produkt, który towarzyszył mi praktycznie każdego dnia, to jest fluidyt wodoodporny marki Make Up Atelier Paris, odcień FLW 2NB Color i produkt, który praktycznie był ze mną każdego dnia. Zresztą od wielu lat jest już u mnie nieodzownym elementem mojej toaletki, mojej kosmetyczki, a w zasadzie mojego ogromnego parapetu kosmetycznego. Pod koniec jednak roku, jak tylko miałam okazję poznać się bliżej z Catrice HD Liquid Coverage Foundation w odcieniu 010, to niestety map troszeczkę zszedł na plan dalszy. No bo co tu dużo mówić. Catrice to jest po prostu objawienie ubiegłego roku i myślę, że gdybym miała podać jeden hit kosmetyczny 2016, to właśnie to byłby ten produkt. Po prostu rewelacja. Stosunek ceny do jakości jest po prostu, no powiem szczerze, zaniżony, byleby producent tego nie słyszał. W środek jest po prostu rewelacja, co tu dłużej mówić. Piękne krycie, bardzo fajna, płynna formuła umożliwiająca faktycznie nałożenie takiej ilości podkładu, na którą po prostu macie ochotę. Krycie oczywiście możecie budować i bardzo przyjemne, matowe wykończenie. Matowe, nie matujące, matowe. No i oczywiście trwałość. Podkład jest po prostu rewelacyjnie trwały. Także hit podkładowy. Jak podkład, to i korektor. 2016 troszeczkę bliżej przyjrzałam się z L'Oréal Paris korektor True Match, Perfect Match, jak to woli, w zależności której strony się przejedzie. Odcień 01, czyli najjaśniejszy kolor z tej serii. Korektor na rynku dostępny od wielu lat. Bardzo ładne krycie, dosyć lekka formuła, nie wchodzi w zmarszczki. Kolor jest też dosyć przyjemny, jasny, z żółtym pigmentem. Także śmiało mogę Wam powiedzieć, że to jest mój ulubieniec. Przerzuciłam się na niego z innego produktu i póki co nie znalazłam lepszego odpowiednika. Jeśli znacie korektor, który kryje lepiej niż True Match i w dodatku jest jeszcze jaśniejszy, to dajcie znać, bo z chęcią go wypróbuję. Po korektorze musi być i puder. Vipera puder sypki, odbijający światło, transparentny 0,12. To jest po prostu moja pudrowa miłość. Puder na co dzień, który utrwala ładnie makijaż. Dodatkowo dzięki takim delikatnym, odbijającym drobineczkom on sprawia, że twarz nie jest płaska. Bardzo ważna rzecz. Jeśli no, macie już swoje lata, tak, skóra niestety nie traci na gęstości, nie zyskuje na gęstości może tak, pojawiają się jakieś pierwsze zmarszczki, pierwsze czy też kolejne, to ten puder na pewno sprawdzi Wam się na co dzień. Tak jak wspomniałam, bardzo ładnie utrwala makijaż, twarz wygląda na zdrową, wypoczętą, nie jest płaska i w dodatku puder ten bardzo ładnie współpracuje z innymi kosmetykami, także po zaaplikowaniu tego pudru wiem, że moja nowa miłość bronzerowa, tak bym to określała, Sweetern Bronzing Stone, wiem, że świetnie przyczepi się do tego pudru i makijaż będzie bardzo ładny, spójny. Produkt, który pojawił się u mnie w końcówce 2016, tak jak już to wspomniałam. Puder brązujący w kamieniu, tak go można określić, o bardzo ładnym orzechowym kolorze. Również mam go dzisiaj na twarzy. Zresztą w większości też nagrań, gdy się nie maluje, to ten puder jest zaaplikowany. Lustereczko, opakowanie ogólnie kartonowe. Bardzo fajny produkt. Z miłą chęcią Wam go polecam. Rozświetlanie. Twarz nie byłaby rozświetlona, nie byłaby taka trendy, gdyby nie wspaniała Mary Lou marki The Balm. Mary Lou Manizer też już jest u mnie od kilku sezonów. Póki co nie znalazłam produktu, który daje tak spektakularny efekt jak Mary Lou. Jeśli tak samo jak przy korektorze możecie mi coś innego polecić, dajcie znać, ja z chęcią wszystko przetestuję. Póki co jest Mary Lou.
Jeśli chodzi o cienie, Make Up Atelier Paris, ponownie marka, która u mnie tutaj wiedzie prym, paletka T22, którą tą w zasadzie osobistą moją mam już od 2012 roku, w tym przełomowym Anno Domini brałam ślub. Zafundowałam sobie tą paletkę, która cały czas jest ze mną. Najjaśniejszy kolor jest już wyjedzony do samego końca, mam na szczęście wkład w blistrze. Te pozostałe, spójrzcie, one w zasadzie wyglądają, jakby były nieużywane, a ja go praktycznie używam bardzo często, można powiedzieć, że codziennie. Chyba że akurat sięgam po dwie wspaniałe siostry, Nude Tude oraz Nude Dude The Balm, to wtedy odkładam mapa na plan dalszy. Natomiast to są te palety, które Wam również chciałam pokazać, bo 2016 ogólnie troszeczkę więcej miałam ochotę na testowanie, na kombinowanie, na poznawanie nowości. Dwie bardzo ciekawe palety. One oczywiście już były wcześniej na rynku, ale ja jakoś tak od nich stroniłam. Bardzo dobre cienie, nie osypują się, mają fajne, różne wykończenia, niektóre są matowe, niektóre są satynowe, metaliczne, jak zwał, tak zwał, ale myślę, że większość z Was zna te produkty. Kartonowe opakowanie, lekkie, z lusterkiem, także jeśli na co dzień lubicie sięgać po lusterko w paletce, to na pewno Wam się tutaj przyda. Zbliżamy już się do końca, słuchajcie, pozytywne informacje. Eyeliner 2016 to rok był ogólnie dla mnie bardzo szybki. Uczyłam się, jak być matką dwójki dzieci i dodatkowo organizacyjnie radzić sobie z pracą, z domem, wiadomo, mnóstwo innych obowiązków. Makijaż musiał być bardzo szybki. Szybka kreska wykonana eyelinerem, no czasami to brzmi ekstremalnie i abstrakcyjnie, ale eyeliner w pisaku umożliwiał mi wykonanie jaskółki właśnie w mgnieniu oka, tak to można powiedzieć. Przeważnie był bourgeois, pisak, liner w pisaku, ale pod koniec roku nie natrafiłam, tylko po prostu coś mi olśniło, że może wypróbuję Maybelline New York Eye Studio Lasting Drama. Rewelacyjny eyeliner w żelu. Za 20 kilka złotych naprawdę otrzymujecie świetny produkt, który ma piękną czerń, taką głęboką, wiecie, nie blednącą. W dodatku bardzo ładnie się nakłada. Nawet tym zwykłym pędzelkiem, który jest dołączony właśnie do opakowania, możecie narysować świetną kreskę. Ja póki co cały czas maluję się tym malutkim pędzeleczkiem. No i przede wszystkim produkt jest bardzo trwały i nie spływa nawet wraz ze łzami. Moje oczy są bardzo wrażliwe i często po prostu strumienie lecą mi z oczu. I jak jestem pomalowana tym eyelinerem, to po prostu nic mi nie spływa. Rodzaj kosmetyku, którego zmieniam najczęściej, to są oczywiście tusze do rzęs. W ciągu całego roku po prostu jesteśmy zasypywani różnymi maskarami. Maybelline New York wypuszcza regularnie co kilka miesięcy nowe egzemplarze tuszu. W 2016 pojawiła się seria Last Sensational Lash Multiplying Mascara. Ja popłynęłam razem z tą falą za tym tuszem. Tusz jest rewelacyjny, ma piękną szczoteczkę, która nie dość, że wspaniale nam wydłuża, pogrubia, rozdziela rzęsy, ale co najważniejsze też podkręca, tak jak zapewne widzicie, delikatny kształt banana. No po prostu cudo. Moja maskara numer 1, ją też używałam najdłużej, ale też w końcówce roku zetknęłam się z marką Make Up Studio i tuszem 4D False Lash Original. Tusz przede wszystkim rewelacyjny jest ze względu na swoją szczoteczkę, może tak będziecie coś widzieć. Ona jest po prostu bardzo krótka, też jest silikonowa, ma dosyć długie wypustki, dzięki czemu naprawdę świetnie możecie rozdzielić każde rzęsy, każdą rzęsę, jak wolicie. No i jest tak fajna, krótka, że nawet te najkrótsze rzęski przy oku, przy wewnętrznym kąciku jesteście w stanie pomalować. Super tusz, wkrótce pojawi się na stronie. Usta 2016 to nie tylko mat na twarzy, ale mat przede wszystkim na ustach. Cały Instagram, cały Facebook dosłownie był przepełniony matowymi usteczkami. No oczywiście, no ja też musiałam to używać, no jakże byłoby inaczej, po prostu zakochałam się w matowym wykończeniu. Numer 1 hitów to jest oczywiście Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick i 17 przepięknych kolorów. Jestem tą szczęśliwą osobą, która posiada wszystkie kolory i nie wiem, który jest mój najlepszy. Po prostu lubię wszystkie. 04, 17, którego zresztą teraz notabene mam na ustach. Rewelka.
Super cena, super jakość, piękne krycie, no i długotrwałość. To jest to, co po prostu przemawia za tą pomadką. Konkurent u mnie był w zasadzie jeden, no jeszcze The Balm, pomadki The Balm, którego niestety nie przyniosłam Wam pokazać, nie wiem dlaczego, ale nie mogę też nie wspomnieć o marce Milani amerykańskiej i seria pomadek Amore Matte. Numer 13 Craze to jest coś, co uwielbiałam po prostu. Od Golden Rose, no muszę to przyznać, że jest lepszy jakościowo, ale oczywiście jest też droższy. Natomiast krycie, pigmentacja jest jeszcze większa, spójrzcie, no po prostu delikatne jedno przeciągnięcie. Ja wręcz musiałam zbierać tą pomadkę z ust, żeby nie było jej za dużo, no bo nie było takiej potrzeby, po co te usta obciążać. No naprawdę rewelacyjnie, nawet po posiłku te usta cały czas były pomalowane. Uwielbiam tę serię. Na co dzień jednak, gdy nie miałam ochoty na taki pełny make-up ust, sięgałam po stary, dobry produkt z Bourjois, Rouge Edition Velvet. Przeważnie był to kolor 04, ale 15 ostatnio też się pojawiała, czyli produkt, który jak już miałam styczność z tymi prawdziwymi matowymi matkami, takimi mocno kryjącymi, mogę powiedzieć, że daje taki półtransparentny efekt, ale jednak też długo jest na tych ustach, no i one wyglądają tak fajnie świeżo. Pędzle, oczywiście pędzle i marka Loftu, Lovetto, jak wolicie. Podkład to jest pędzel T10, który najczęściej był u mnie w użytkowaniu. Konturowanie twarzy, proszę Was bardzo, to jest T40 i T60, którego przeważnie używałam do rozświetlacza Merlu. Pięknie z nim współgra w wosie naturalne i oczywiście to, co charakteryzuje serię Loftu, to przede wszystkim jest bardzo, bardzo, bardzo dobra cena. Zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl, możecie coś więcej poczytać o tych pędzlach i sprawdzić, jakie mają rewelacyjne ceny, gdzie pędzel kupicie poniżej 15 zł. Zajrzyjcie koniecznie. I na ostatek dwa produkty, które nijak nie mają się do kolorówki, oprócz tego, że mają jakieś swoje barwy. Demakijaż oraz polska marka Glow, czyli ściereczka do demakijażu, którą również już użytkuję jako tą serię od kilku lat. W tym roku pojawiła się edycja kolorowa, czyli nie tradycyjna biała ściereczka, ale w kolorze. Ja uwielbiam ten o nazwie Peach, tak jak zresztą widzicie. Produkt, dzięki któremu zmyjecie swój makijaż w wersji eko, czyli bez dodatkowego żadnych detergentów. Polecam Wam serdecznie. I bardzo ważny produkt, który ratuje moje spierzchnięte dłonie, szczególnie teraz zimą, na jesieni, gdzie ta skóra jest, no faktycznie robi się nieciekawa. Marka Dalan The Olive, intensywny, skoncentrowany krem pielęgnacyjny, który w składzie przede wszystkim zawiera oliwę z oliwek z morza, z okolic Morza Śródziemnego i to jest to, co wyróżnia ten produkt. To jest krem skierowany dla skóry wyjątkowo suchej, popękanej. Ja go głównie stosuję na ręce, natomiast może być również stosowany na usta, na łokcie, na kolana, napięty wszędzie tam, gdzie po prostu Wasza skóra potrzebuje SOS. To jest to. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Patrzę tylko, czy wszystko pokazałam. Mam nadzieję, że tak. Dajcie w komentarzach znać, czy znacie te produkty, które ja pokazywałam, a może przekażecie mi jakiś swój patent na 2016, który kosmetyk wzbudził Wasze największe zainteresowanie, co używałyście najczęściej. Z chęcią przeczytam, z chęcią zapoznam się z nowymi kosmetykami, bo uzależniona jestem od testowania, więc dajcie znać, co było Waszym numer 1. I jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, no i przede wszystkim po raz kolejny życzę Wam zdrowego roku, nie, zdrowego jak najbardziej, bo zdrowie jest najważniejsze, będzie zdrowie, wszystko inne będziecie mogły sobie jakoś załatwić, natomiast żeby 2017 był dla Was szczęśliwy, był pomyślny, aby wszystkie plany Wasze się zrealizowały, spełniły. Dziękuję za oglądanie i zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek.